Pośród 120 zgłoszeń, które wysłaliście w zaledwie tydzień, wybrałem fantastyczną piątkę filmowców, którzy zajmują się przeróżnymi rzeczami. Będę ich zaraz wam pokazywał i z nimi się będziecie mieli okazję poznać. Jeżeli chodzi o zasady, one są bardzo proste. Mamy jedne warunki oświetleniowe, jedną scenografię, jedno zadanie, takie same dla wszystkich uczestników. No i będzie ciekawe, bo tak naprawdę wszyscy uczestnicy będą też pracowali na sprzęcie od Panasonica. Więc tak naprawdę ograniczać ich będzie tylko wyobraźnia, skill, a to właśnie chciałem sprawdzić i wybrać najlepszego filmowca. Będą mieli od dzisiaj zaledwie 6 dni, żeby ten film zmontować, no i później zobaczymy, kto zgarnie główną nagrodę. Za pierwsze miejsce do zgarnięcia fantastyczna nagroda, bo będzie to Lumix S5 Mark IIX. No ale drugie i trzecie miejsce również nie wyjedzie stąd o pustych rękach, bo będą to do zgarnięcia słuchawki od Technicsa. Gościem specjalnym tego odcinka jest Piotr Ogiński, kocham gotować. Powiem wam wprost, jak wymyśliłem ten odcinek, to nie wyobrażałem sobie, żeby to ktokolwiek inny mógł być na jego miejscu. YouTube'em zajmuję się, chyba z 15 albo 16 lat. Nie pamiętam, tak dawno to było. Dzisiaj przygotuję kurczaka z orzeszkami nerkowca. Jest to super przepis, bo jest łatwy, szybki, prosty. Dużo się dzieje, jest dużo kolorów, jest dużo akcji. Mieszanie, podrzucanie na łoku oraz dużo ognia. Więc mamy wszystkie elementy, które powinny się znajdować w takim filmie kulinarnym. Szybki przepis, łatwy, prosty i to jest najważniejsze. Żeby szanse były wyrównane, postanowiłem, że wszyscy uczestnicy będą mogli korzystać tylko z naszego sprzętu. Nazywam się Maciek Jurek, przyjechałem wczoraj spod Krakowa. Na co dzień pracuję w Direct by Ekipa. Filmowanie zajmuję się około 11 lat. Zarobkowo będzie to gdzieś koło 8-9. W ogóle fun fact, moją pierwszą kamerą był Lumix G7, więc ja jestem z Lumixem od bardzo długiego czasu. Pamiętam, moi rodzice go kupili, jak byłem w drugiej liceum, jako taki prezent na rozwój mojej kariery. Niesamowity stres, jak tutaj jechałem, ale już mi troszkę zeszło, zobaczyłem studio, wszystko, jestem już troszkę bardziej pewny tego wszystkiego. Tłumaczę właśnie Maćkowi, na czym dokładnie to zadanie polega. Wszystkim tłumaczyłem to dokładnie tak samo, że to Piotr jest twoim klientem i to dla niego robisz ten film, który on mógłby wykorzystać na przykład dodając go jako reklamę na Facebooku, czy jako swój post. Jak zobaczyłem, w jakim studiu nagrywamy, mówię kuchnia. Robimy reklamę jedzenia na 110%, ale mówię sobie tak, Szymon pisał w mailu, że ogarnąłem super zajebistego gościa. Ja mówię, nie no, to będzie człowiek, na pewno, musi być jakiś człowiek, będziemy robić gotowanie. No i się nie pomyliłem. Mamy Maćka, który przygotowuje się, bo ogólnie konstrukcja jest taka, że każdy uczestnik ma około pół godzinki, żeby sobie wszystko przygotować sprzętowo, no bo inaczej w tej godzinie, kiedy mają nagrywki, no mogliby się po prostu nie zmieścić, dlatego nie chcemy. Więc Maciek się już przygotowuje, Piotr się przygotowuje, no i będziemy ruszali z pierwszymi nagraniami. W ogóle przekminiłem sobie wcześniej, że na Lumixie możemy nagrywać sobie, ustawić w ogóle profil swój prywatny i jak dostałem kamerę do testów, wszystko sobie poustawiałem, nie możemy używać swojego sprzętu, ale nikt nie mówi o swoich ustawieniach, więc zrobię sobie to teraz, przygotuję kamerę pod siebie i będziemy działać. Więc na samym początku musimy zacząć od warzyw. Takie warzywa jak marchewka, cebula musimy sobie obrać. Jak chcesz, mogę je obierać na wizji, albo mogę je obierać, mogą już być obrane. Ten warm-up dla każdego uczestnika jest bardzo istotny, żeby też nabrać taką naturalną chemię z Piotrkiem. Chciałbym zrobić taki wstęp w tym filmie, że pokażemy po prostu produkty, jakie masz i opowiesz. Słuchajcie, historyczna sytuacja dla odcinka. Odkładamy timer, liczę do 3. Maciek i Piotrek będą nagrywać, mają godzinę, ale to już wiecie, więc nie powstrzymujmy się, tylko 3, 2, 1, start! Jak to robimy? Taki zbalansowany raczej, bo jeżeli to mamy, wiesz, iść na reklamę, może iść jako na film na YouTube'a, też żyjemy w czasach raczej szybszego trochę kontentu, więc... Siemanko, witam w mojej kuchni! Dzisiaj przygotuję kurczaka z orzeszkami nerkowca. Maciek ma jeszcze 20 minut, więc już powolutku kończymy. Piotrek też już zmierza do końca, więc faktycznie powinniśmy się zamknąć tą godzinkę, którą przewidzieliśmy. No i powiem wam, pachnie już fantastycznie. Chcesz próbować, czy jak to kończymy? Chciałbym, żebyś to wsunął w kadr, położył i ja zrobię taki przejazd, jakby to jest kamera. Zrobię tak, na ciebie w nieostrości i żebyś odłożył coś i otrzymał. I podczas. No to spoko. Strasznie się spieszyłem, ale to myślę, że jest takie
przyzwyczajenie z planów filmowych, że chcę zrobić jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie całą pracę i też nie zabierać czasu klientowi Dobra, z tym wszystkim. I jak usłyszałeś, jak już zacząłeś pracować, to miałeś takie gotowe obrazki w głowie, które realizowałeś? Ja już wiem, jak to wygląda. To jest to, o czym gadaliśmy na tym o tym montażu przy setkach poprzednich, że ja wiem już po prostu mniej więcej, nie wiem, czy widziałeś, łapałem kadry od góry. Tak. Ja już wiem, że tam będzie pokazane po prostu, będzie dopisek, Czyli wszystko już ten i widzisz. ten produkt, będzie tak, tutaj potrzebujemy takich składników do tego i tego sosu, więc... Fajnie. Gotowy i zmontowany film od Maćka możecie znaleźć w opisie tego filmu. Tam znajdziecie też filmy od innych uczestników. W każdym planie zdjęciowym pamiętajcie o tym, że kiedy odkładacie kartę pamięci, odłóżcie sobie ją do góry nogami, będziecie wiedzieli, że jest na niej zapisany materiał. Taki protip ode mnie, żeby nie zgubić materiału. Będzie 10 minut, Maciek skończył, a my lecimy, czyścimy tutaj i zobaczymy, co kolejny uczestnik będzie miał w głowie i w ogóle jak będzie się przygotowywał, no to lecimy dalej. Nazywam się Przemek Sitek i przyjechałem tutaj z dzielnicy obok aktualnie. Chociaż nie jestem z Warszawy, ale aktualnie tu mieszkam. Ja najczęściej zajmuję się tak stricte operatorką, czyli jestem autorem zdjęć, zazwyczaj współpracuję z reżyserem. Czasami mi się zdarza też reżopować, czyli być reżyserem, operatorem. Najbardziej się skupiam na projektach fabularnych, to mnie najbardziej kręci i to bym chciał robić. Ale oczywiście na przełomie czasu, od kiedy pracuję w branży, to robiłem przeróżne rzeczy. No moim zdaniem największa różnica między takimi planami profesjonalnymi, a takimi, gdzie jesteś samemu, no jest to, że ty musisz się skupić przy tych mniejszych, musisz się skupić na wielu rzeczach i przez to, co najważniejsze, traci tak naprawdę. Jest dużo czynników, które mogą pójść nie tak, a to, co jest najważniejsze, czyli ty i relacja twoja z bohaterem, powiedzmy, czy z tym, co nagrywasz, jesteś dużo mniej skupiony na tym. A przy dużych planach to się jakby rozchodzi, bo odpowiedzialność też jest rozdzielona. Tak naprawdę trochę innymi rzeczami się zajmujesz, tak? Wydaje mi się, że da się dostać na takie bardziej większe, duże plany, będąc samoukiem, tylko trzeba rozsądnie się uczyć. Wydaje mi się, że niestety teraz już jest nadmiar tego wszystkiego, tej wiedzy. Mnóstwo youtuberów, którzy się uczą od innych youtuberów, którzy uczą się jeszcze od innych youtuberów i często na przykład błędy są powielane, a w ogóle jest skupienie na innych rzeczach niż potrzeba tak naprawdę. Zamiast się skupić na rzeczach tych bardziej artystycznych, emocjonalnych, jakiejś takiej energii przed kamerą, to się skupia człowiek na technologii i jak to zrobić. Na początku powiemy, co robimy, i potem na tym statyku zrobimy tak, że ty po prostu te wszystkie te produkty zniesiesz na to miejsce. My nawet nie musimy my nawet nie musimy kręcić całego odcinka, wiesz, to nie musi być short, to może być tylko reklama. Myślałem, żeby to jakby pokazać w kolejności rzeczywiście robienia tego, No. Ale tak jak mówisz, że to niekoniecznie musi być tak, że po prostu... To musi być przepis, nie? Tak, to może być tylko, tak jak- wiesz, tak summa summarum jakby nagrać gotowe danie, wykładanie i wiesz, kilka przebitek na tego typu rzeczy, to i jakieś palenie, wiesz, No tak to zrobimy. masz, kurde, świetny film, nie? Nie tak. z przebitek sobie poukładać? Czy też Tak, że głos to jest na końcu sobie układany, a teraz robimy tylko po prostu po kolei. Także mów mi, co będziesz robił teraz, ustawimy się do tego, To chodź, robimy. idziemy tam, bo tam jesteśmy już, to chodźmy. Tak. Jak będzie coś, czego nie da się powiedzieć. Tutaj Przemek sobie wyszedł na taki hall, który mamy obok studia, no żeby się z Piotrkiem dogadać. I powiem wam, że to jest świetna sprawa, bo każdy widzę uczestnik, jak słyszy już to zadanie, no to widzę w jego głowie, że powstają obrazki. No i tutaj akurat sobie Przemek chciał osobno pogadać z Piotrkiem, żeby to wszystko tak dopracować. Właśnie to jest ten czas, który określamy takim warm-upem i zaraz będziemy puszczać timer i Przemek wejdzie stricte w proces tworzenia. Ty będziesz robił cały przepis w kolejności, tylko nie wszystko będziemy łapać po kolei. Sam tekst będę łapał później, na końcu sobie dogramy. Drugi uczestnik, Przemek gotowy, nie ma co zamulać, godzina, start. Mogę ci cebulki postawić, żeby nie wiem, za... Nie, bo jak tu nie będziesz... dinozaur wychodził za krzaków. No to dobra, Tak? dobra, rzeczywiście, to jest dobry pomysł. A zróbmy jakieś takie ujęcie z tobą, z tym nożem. Przemek
właśnie nagrywa, jest w pierwszej swojej pół godziny, którą wykorzystuje. No tutaj już widać trochę inne podejście, bardziej takie dużo przebitek, dużo takiej reklamowej zabawy. Widziałem tam jakieś takie długie naświetlanie, więc pewnie w montażu coś będzie. No widać, że już trochę inaczej do tego tematu podchodzi. Ma jeszcze pół godziny, no i zobaczymy, jak mu pójdzie, czy skończą wcześniej, czy może będzie musiał się spieszyć. Gotowy? Dobra, daj mi minutkę. Powiedz coś. Halo, halo? Dobra, teraz najważniejszy jest dźwięk. Po prostu hasłowo, co po kolei robię. Ale to będziesz tylko dźwięk potrzebował? Tylko dźwięk. Tak, tylko dobrze, no to okej. Dzisiaj przygotowałem kurczaka z orzeszkami nerkowca. Trzy, 2, 1 i koniec! Wycyskał do ostatniej chwili! Wykorzystał każdy moment! Jesteśmy już po godzinie. Dużo widziałem ujęć. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Że szybko, wolę być bardziej przygotowany i robić coś planowanego. No ale fajnie, no ciekawy jestem, co tam w montażu z tego zrobię. Nie jestem jakoś super biegły montażowo, ale no coś wymyślimy. Mi się wydaje, że fajnie. Widziałem jakieś takie slow shutter, jakieś takie No, zamysły. coś tak, jest parę jakichś tam koncepcji, zobaczymy, czy one się sprawdzą w ogóle, czy coś zadzieje się. Fajnie tutaj Piotrek, widać, że doświadczenie z kamerą ma niesamowite, więc to na pewno pomaga zawsze. Dzisiaj przygotowałem kurczaka. Uczestnicy nie znali siebie przed nagraniami, dopiero poznawali tak naprawdę się przez cały dzień. A propos, Michał, poznajmy go. No to ja się nazywam Michał Borys, przyjechałem z Krakowa. Filmowaniem zajmuję się, no myślę, że już jakieś 7 lat. Ciężko pewnie wyznaczyć jakąś taką granicę, gdzie z pasji to jakby przeszło już jakby w pracę. Największe wymarzone zlecenie. Myślę, że coś na pewno fabularnego, jakaś forma fabularna, być może jakby też w formie filmu reklamowego. Dla jakiegoś fajnego klienta, gdzie będę miał możliwość, żeby trochę się artystycznie wyżyć. Jak tak myślałem, co możemy nagrywać, to tak wiedziałem, że będziemy w jakimś studiu, wiedziałem, że będą mniej więcej takie okoliczności i stawiałem bardziej na jakiś taki film fashion, coś takiego i nie wiedziałem, bardzo się w sumie zaskoczyłem, że to będzie ten typ filmu, ale fajnie w sumie, bo jest to coś innego. Chcemy zrobić. Pytanie pierwsze, jaki mamy przepis na jakie danie? Na kurczaka z orzeszkami nerkowca. Obieram te warzywa, albo ich nie obieram, nie? Później je kroję. Nie muszę ich kroić, ale możesz sobie nagrać. Krojenie jest fajne. Obieranie niekoniecznie, bo tutaj się nic nie dzieje, nie? Czyli bardziej skupić się na tym procesie, żeby to miało formę bardziej taką reklamową, dynamiczną. Mniej, wiesz, takiego opowiadania o tym i samego takiego instruktorzowego przedstawienia. No właśnie, ale popatrz, jakbyśmy nagrali setkę na koniec. Michał już jest gotowy. Potrawa oczywiście niezmienna ta sama, więc rozpoczynamy. Równa godzina, czas, start. Dobrze, Chciałbym, żeby w jednym kadrze mieć ustawione jakby składniki. to są wszystkie składniki, już więcej nic nie będzie. Tutaj byś trzymał, patrz, na dole. Cyk. Ja sobie zrobię to tu, nie? W ten sposób. I teraz lecimy razem, nie? Wystarczy, kurde, kawałek łyżki, nie? Oczywiście dobry sprzęt Panasonic i gramy takie ujęcia. Jak myślisz, co na początku? Bo ja nie robiłem tego typu ujęć. No. Bo mamy ten sos, tą mąkę i tego kurczaka. No właśnie. Może mąka? Nie wiem. Wiesz co, ja bym zrobił tak, ustawiłbym tutaj No. to szkło, od dołu bym nagrał cały ten proces, czyli Tak, najpierw... tylko który? 1, 2 czy 3? Który będzie bardziej efektywny dla Ciebie? To? Najpierw rzucenie? Tak. To czy to? Najpierw to, później mąka, później ten sos. Michał jest już w swojej 20 minucie robienia filmu. No i też znowu widać, i to jest fajne, mam nadzieję, że też będzie to mocno widać na filmach, które możecie oglądać. Link oczywiście w opisie, wszystkie filmy sobie możecie sprawdzić, że już jest też trochę inne podejście. Trochę te przybitki są bardziej szarpane, może takie bardziej Peter McKinnowe. Nie, jest taki inny gościu na YouTubie, który zasłynął z tych przebitek, jak pizzę robił. To właśnie chyba bardziej w tą stronę. Też słyszałem, że coś ma być z wokalem,
Więc dzieje się. Trzeci uczestnik już trochę inaczej. 40 minut do końca, zobaczymy, czy się zmieszczą, czy będzie walka z czasem, a może pełen chillout. Mówić, polecisz na freestylu? No chyba tak. Potrzebuję kluczowych składników, których użyliśmy. Dzisiaj przygotowałem przepysznego tajskiego kurczaka. Samą końcówkę. Tą taką euforię, którą widzicie u Michała, to już jest końcówka jego czasu. Tu nic nie jest wyreżyserowane. Nie chciałem nikomu się wtrącać, zabierać cennego czasu. I to jest piękne, widzieć zajaranych ludzi robiących to, co kochają najbardziej w życiu. Zajebiście, mamy to! 3 minuty do końca, zdążyliśmy. Dobra, Michał, jesteśmy po godzinie, było trochę już tam gęsto pod koniec, ale widziałem, że z takim chillkiem, że wiedziałeś, że już potrzebujesz tam 30 sekund nagrania i po prostu to zrobiłeś. Tak. No ogólnie struktura cała mojego filmu, cały taki pomysł to był dynamiczny, chciałem to ubrać w taką dynamiczną formę. Wiem, że później już zrobiło się gęsto, jakby te ostatnie pół godziny to minęły jak 5 minut tak naprawdę. No ale chciałem, żeby to było wszystko takie dynamiczne. Fakt, że było gęsto, ale poradziliśmy sobie z tym, daliśmy radę w jakiś sposób. 18 mm widziałem, że tam często było wykorzystywane. Tak często. Miałem pomysły na różne jakieś takie, powiedzmy, że ciekawe ujęcia, zobaczymy jak to w rzeczywistości wyjdzie, ale no one zabierają dużo czasu, niestety, no ale dobrze, że wszystko się udało, jeszcze 3 minuty i tak zostały do końca, nagraliśmy wszystko, co chcieliśmy i no i super, dobrze się cieszę. No to co, nie zabieramy wam czasu, jeszcze 2 uczestników przed nami. Jestem Michał, przyjechałem z Radomia i najczęściej zajmuję się filmami ślubnymi, a czasami jakieś tam inne kategorie. Dobry film ślubny dla mnie jest filmem, który oddaje wszystkie emocje, nie tylko pary młodej, ale też wszystkich gości, bo to jest najważniejsze, tam przyjeżdża rodzina, wszyscy się uśmiechają, bawią i najważniejsze jest ująć te emocje. Tak, eksperymentowałem na życzenie pary z czymś nowym i to było, bo kiedyś nagrywałem filmy bardziej nostalgiczne i tak powoli przyspieszałem, a ta para młoda chciała bardzo dynamicznie. Więc jak go zacząłem montować, to okazało się, że moje scenki trwały po pół sekundy nawet. W 2 minutach zawarłem mega dużo ujęć, że wszystko było dosłownie zawarte z tego dnia. I to był bardzo mocny montaż. A jaki był rezultat dla pary? Podobało się to? Tak. Jeszcze powiedzieli mi, że widać, że lubisz prędkość. Działania będą głównie na łoku, wszystko przygotujemy sobie wcześniej. Michał, 4. uczestnik, wiecie już co się będzie działo, najbliższa godzina, oddajemy to im. Ruszyło. Rewelacja, no nie? Zaczynamy od warzyw. Marchewkę kroję w paski. Zaczynamy od warzyw. Duża i gruba jak? Wiemy co. Michał właśnie sobie tam ciśnie. Jesteśmy cicho, bo cały czas nagrywa dźwięk. No i tutaj mamy trochę takie podejście, jak wcześniej Michał robił, czyli znowu dużo przebitek, dużo pracy z kamerą, dużo odzorowania ruchu, marchewki, czosnku i takich rzeczy. Michał właśnie kończy swoje nagrania, 14 minut zostało. Patrząc już tak, mając jakieś delikatne porównanie do innych uczestników, no to będzie chyba do ostatnich sekund walka, więc oglądamy. Ja nie wciskam tego normalnie, bo chcę stabilizować fakt. Tak prezentuje się przepyszny kurczak z orzeszkami nerkowca. Przez tę godzinę dobrze się bawiłeś? Bardzo dobrze. Myślałem, że to będzie troszkę łatwiejsze, ale właśnie były takie mega spontaniczne akcje. I troszkę się zaskoczyłem. Okej. Ale skończyłem 5 minut przed czasem, więc chyba jest Jest git? spoko. I chyba bardziej takie podejście więcej przebitek, dynamicznie. Wiadomo, to musi być dynamiczne, bo Piotrek też dynamicznie gotuje. Więc
żeby to nie było nudne, fajnie się oglądało, to uważam, że musi. Świetnie. Dobra, no to mamy sztos, lecimy do ostatniego uczestnika. No i co? Oglądajcie. Cześć, jestem Pedro, przyjechałem z Piaseczna, miejsca takiego fajnego pod Warszawą, Piaseczuset i zajmuję się filmowaniem, pasjonuję się tym, generalnie najczęściej pomagam innym twórcom przy ich materiałach, a samemu sobie też wykorzystuję skille, które przez lata nabyłem, żeby tworzyć swoje social media. Typowo zleceniowe filmowanie nie jest mi obce, nie zajmuję się tym na co dzień, jakby stricte, że z tego żyję, ale mniej więcej raz, 2 razy w miesiącu wejdzie mi taka robota w ciągu miesiąca, że tak powiem. Podczas filmowania najbardziej chyba lubię to, jak mi nikt nie gada, co mam filmować, tylko nagrywam dla siebie tak, jak chcę, to, co chcę i kiedy chcę. Nie lubię mieć jakby szefa nad sobą. Uważam, że influencerzy generalnie nie powinni zwracać uwagi na jakość, bo wtedy dzięki temu ja się wyróżniam, osoba, która się jakby tym pasjonuje i zwraca uwagę na to. Ja generalnie myślałem, że dzisiaj będziemy nagrywać promocyjny film dla Lumixa, jako że tutaj Lumix wspaniały jest sponsorem dzisiejszego materiału. To na to się przygotowywałem, ale kulinaria też spoko, myślę, że sobie poradzę. Zastanów się. Pokażę Ci inspirację może. Tak, o, no. No i to. Bo wiesz, ja mogę na przykład mówić w rolkach tak jak znam. Wiesz, pizzę, Kumam. ale właśnie Daniel Schifter ma taki swój styl i dziś chciałbym to trochę pożyczyć. Chciałbym Ciebie ostatnie ujęcie, żebyś wiesz, stał już, bo to ma być dla Ciebie reklama, nie? No to kumam. No to pięknie, to super. Dobra, to ja sobie zrobię listę ujęć, po tym jak mi powiedziałeś, jaki ten przepis będzie wyglądał, żebym wiedział, co robić, okej? Pomyśl sobie, bo słuchaj, możemy warzywa takie jak marchewka, mamy cebulę i czosnek, możemy to obierać albo mieć już obrane. Up to you, nie? Będziemy już mieć obrane, nie będę nagrywał obierania. Dobra Piotrze, to puśćmy już ten licznik, bo tu są dwie na przykład 50. Tak jak o wszystko w filmowaniu, wszystko jest wokół światła. Ostatni uczestnik, Piotrek już gotowy, nie ma co zamulać, startujemy, godzina, czas start. Dobra, Piotrze, to poproszę Cię tutaj, najpierw zrobimy póki czysta kuchnia. Stań sobie tutaj. Biorę 18, najlepsza ogniskowa, jaka istnieje, dla youtubera oczywiście. Minut do końca, więc już naprawdę bardzo mało, a Piotrek jeszcze sobie tam rzeźbi, szuka i tak dalej. Dużo kreatywnych, ciekawych, innych niż dotychczas widzieliśmy ujęć i najbardziej chyba cały czas mi się podoba, że no jednak każdy uczestnik wymyśla coś zupełnie innego. Super, zajebiście. Mamy to. Dziękuję Ci. No to nie ma za co. Smacznego. O, podwodny jest. Proszę bardzo. Fajnie, Szymciu, że mnie zaprosiłeś. A to ja zaczynam. A, To dobrze, cieszę się, że Ci się podobało. Jakie są Twoje wrażenia po tej godzinie? Było ciężko, łatwo? Ciężko nie było, łatwo też nie, ale było tak idealnie, że mogłem fajnie tu spędzić czas, jakieś lekkie wyzwanie, ale też na luzie, w ogóle się nie stresowałem, Piotrek spoko ziomek i cieszę się, że mogę sobie teraz to zjeść. To dobrze, to najważniejsze. Skąd u Ciebie pomysł na rozpisanie sobie ujęć, bo w sumie zrobiłeś to jako jedyna osoba dzisiaj? Skąd na to pomysł? Ja generalnie jestem osobą, co ma problem ze skupieniem się, więc wszystko w życiu muszę sobie rozpisywać. I ja lubię wiedzieć, co mam zrobić, nie? Dobra. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale przynajmniej lubię mieć jakiś taki plan, zarys tego, co trzeba nagrać. To był naprawdę ciężki dzień pracy na planie.
Pracowaliśmy od rana, jest godzina późna i w tym momencie jeszcze nie skończyliśmy wszystkiego, ale nagrywki mamy już za sobą. Każdy miał jakiś swój pomysł, każdy miał jakiś plan, każdy realizował swój cel. A wy pamiętajcie o tym, że wszystkie filmy możecie obejrzeć sobie w linku w opisie. Od challenge'u minęło już 7 dni. Dzisiaj panowie dostaną informację, który z nich wygrał. Ale przed tym pojechałem jeszcze do Piotrka, żeby on jako klient rzucił okiem na filmy, które zrealizowali. Te filmy nie były oglądane przez Piotrka, dlatego ten element zaskoczenia i trochę komentarzy będzie tutaj bardzo, bardzo ciekawy. Jakby nie było tak, no. O kurde, jakie to duże, jaki tablet. A tutaj, dobra. O kurde, aż mnie dreszcze przeszły, powiem ci szczerze, na tym filmie. No rewelacja. Naprawdę, koleś, o kurde. No tutaj to się dzieje dużo. Serio, mam dreszcze na ciele. Rewelacja, szybko, łatwo, piękne ujęcia. Nawet słuchaj, musiałbym to chyba jeszcze drugi raz zobaczyć, bo niektóre ujęcia mi gdzieś mignęły jak mrugałem, więc chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, na pewno. To zobaczę sobie jeszcze raz. Szybkie, dynamiczne, mega. Nie no, zajebiście. Ja sobie teraz w głowie układam, który to był chłopak. Nie no, super. Widać, że ktoś wie, co robi. Dla mnie nawet mogłoby się to dziać ciutkę wolniej. To co, tu i to? No jak na reklamówkę to mega dobrze. No mega. Kolejny fajny film, bardzo dobrze zrobiony. Tutaj jest troszeczkę wolniej, ale nie jest tak agresywnie i mocno zmontowany ten film. W ogóle bardzo ładnie jest to nagrane. Mega dobrze. Będę rozważał zakup tych kamer, nie? Kurde, ja pamiętam te ujęcia, ale tych ludzi nie umiem sobie tego dopasować do tych ludzi. A, ja wiem, który to był chyba. Czekaj, to był ten Piotrek. To i tak, że Piotrkowi się coś udało zrobić, to jestem kurde mega z niego dumny. Że cokolwiek przyniósł, bo tu wiesz co było, kurde, jak ja bym go miał na planie, gdybym ja za to zapłacił, to bym kurde pomyślał, stary, ja nie wiem, czy my się dobrze zrozumieliśmy, nie? Czy to z tego ogłoszenia pan, że tak powiem, nie? Też mega szybki, kurde, taki montaż agresywny i tak... widać, że każdy miał inny pomysł na to. Fajnie, że oni byli też reżyserami, reżyserowali całą tą akcję, mimo tego, że przepis był ten sam, to każdy miał jakiś tam inny pogląd na to. Ten film podobał mi się najmniej, ale jest też szybki, jest, no, każdy z nich jest zajebisty. O kurde, tajski kurczak. No tutaj ktoś się z grafiką nawet postarał. Tutaj te ujęcia widać nie zostały zmarnowane z tym ogniem, bo każdemu dawałem dość dużo. Fajne podążanie za miską za tym. No, rewelacja. Jeszcze raz zobaczymy go. Mega fajny film. Mi się bardzo podobają te ujęcia. Podoba mi się to, że naprawdę szybko się dzieje. Wiemy o co chodzi. Cała historia jest pokazana. No może tutaj nie ma tego voice-overu. Siemanko, witam w mojej kuchni. Nazywam się Piotr Ogiński. Powiem ci, że każdy jeden film, nie, jest o wiele lepszy niż Kuchni Plus. Naprawdę. Serio. Bo ja oglądam Kuchnię Plus na co dzień i no to jest dramat. No nie, rewelacja. Piękny, fajny, długi odcinek. Tutaj jest to trochę inaczej przekazane. Wow, nie? Że jak na godzinę produkcji dla każdego z nich to jest mega mało. Tym bardziej, że nie znali pomieszczenia, nie znali mnie, nie wiedzieli, co będą faktycznie robić. Przychodzą, mają godzinę, żeby nagrać sobie wszystkie ujęcia potrzebne do realizacji właśnie takich materiałów. Kurde, za każdy bym zapłacił, każdy bym wziął chętnie do siebie. Serio ci mówię i to nie jest tak, wiesz, decyzja jest ciężka. Według mnie ten pierwszy to jest najlepszy film. On został idealnie zrobiony według mnie jak na reklamę, jeżeli chodzi o to, nie? Czyli dla mnie 1 na pewno wygrywa. To jest mistrzostwo świata. Dzięki Piotrek za cenne komentarze, a ja teraz spotkam się z chłopakami na micie. Chwilę sobie pogadamy i powiem im w końcu, kto wygrywa ten challenge. Panowie, no ja wszystkich chciałem w ogóle jeszcze przed tym ogłoszeniem zająć wam sekundkę, żeby się tak dowiedzieć od was, jak ten tydzień montażowo wyglądał, bo w sumie wszyscy do ostatniej chwili tam czekaliście, nie? No, jak wszyscy wiecie, to mi zostało... Ja byłem ostatni w ogóle z tym montażem, ale to było spowodowane tym, że miałem jeszcze zlecenia, więc ja po prostu wróciłem z tej Warszawy na drugi dzień, potem ten dzień sobie dałem na zapoznanie się z materiałem i tak naprawdę to w niedzielę
17 zrobiłem takie dopiero final touche wykończenia i wszystko było pięknie, ładnie. Ale no, trochę stresu mi to dało, bo jak mam być szczery, stresowałem się bardziej niż jak montuję jakieś zlecenie dla klienta i dla mnie to było tak, nie. A u mnie na spokojnie, powiem wam, na luzie podszedłem do tego, w sobotę sobie zasiadłem i z 3 godzinki i poszło. I wiadomo, wiele rzeczy mogłem poprawić, lepiej nagrać, ale właśnie też się śpieszyłem na końcu i właśnie brakowało mi tam paru ujęć, nie, więc musiałem improwizować, ale nie wyszło źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tu zazdroszczę takich nerwów, że możesz na ostatnią chwilę montować. Ja byłem na przykład zły, bo mi zostało 5 minut na końcu, jeszcze pamiętam, czasu i żałowałem podczas montażu, że nie wykorzystałem tego czasu i nie nagrałem lepiej końcówki. No to ja miałem tak samo, Pedro, bo mi w ogóle zostało 15 minut. Mówię, nie, wszystko mam i potem wsiadam do montażu. Mówię, nie, tutaj przebitka taka, tu jeszcze to by się przydało. Mówię, dobra, kleimy. Ja z kolei jednego ujęcia nie kliknąłem reverse recording, więc miałem tam przebitkę, jak gadam coś, zamiast mieć to ujęcie, to miałem po prostu wszystko dookoła, nie? A jak wam się w ogóle kolorowało V-loga? Ej, super, ja byłem mega zadowolony, ale musiałem zrobić sobie proxy, bo troszkę mi ale to chyba kwestia starego komputera, bo mój komputer już ma, znaczy moja stacja robocza ma już 6 lat. Nie, bardzo spoko, fajnie trzyma kolor skóry i będziecie mieć bardzo kontrolowane warunki, więc też tak ciężko jakoś powiedzieć. O cienia było tak naprawdę, więc więcej nie powiem ci, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle, nawet jak było w podekspozycji mocnej. Żebyście mieli trochę szersze pole widzenia na to, osoby, które brały udział w procesie patrzenia na te filmy, to jest 5 osób, które są takimi zwykłymi konsumentami treści, tak bym to określił. Później były to osoby ściśle związane z marketingiem na skalę europejską w firmie Panasonic. Mówię o tym, żebyście mieli świadomość, że to nie jest tak, że ja sobie wstałem rano dzisiaj i dobra, ten gościu mi się podoba bardziej. Tym bardziej, że wszystkie filmy, które dostarczyliście, no moim zdaniem jestem jakby zajebiście dumny, że każdy z was zajmuje się innymi dziedzinami filmu, a poziom jest tak Pierwsze miejsce cechowało się takim podsumowaniem, że ten film chce się oglądać kilka razy, 4., 5. raz. Za najlepiej wyprodukowany film podczas tego dnia zgarnia Michał Świątek. What the fuck? Gratulacje. Dzięki. Nie spodziewałem się totalnie się nie spodziewałem. Jeszcze się tak właśnie, to jak mówiłeś, że montowałeś tam sobie tak na chillku 3 godzinki, to fajnie się to tak zbija. Jak jechałem w ogóle na ten challenge, to mówię, kurde, po co ja się w to pakowałem, przecież kurde, jadę tam, nie? No to taka akcja, wow, szok. Także Lumix przyjdzie do ciebie jeszcze przed świętami, Mikołaj o to zadba, także on zgarnia, Michał, gratulacje. Drugie miejsce za fantastyczny, nacechowany smacznymi przebitkami, storytellingiem Maciej Jurek. Po prostu. Bardzo, bardzo fajna robota. Naprawdę ten film, zobaczycie sobie, że on się różni, bo jest taki bardziej chyba tutorialowy. Zdecydowanie dłuższy, natomiast no też nie chcieliśmy, w sensie to, że jest dłuższy, to nie skreśla go z tego, że jest dalej reklamowy. No zajebisty jest ten montaż, naprawdę, tam jest taka robota zrobiona, super nam się to wszystkim podobało. Tak, a trzecie miejsce, które zrównoważyło trochę ten storytelling i zrównoważyło też fajny, dynamiczny montaż, bardzo fajne, kreatywne pomysły robione in camera. Przemek Sitek. Brawo. Dzięki. Także Michał zgarnia Lumixa, Maciej i Przemek zgarniają bardzo fajne słuchawki od Technicsa, a reszta panów, Michał i Piotrek, postanowiłem dzisiaj każdemu z was wrzucić voucher na Rentalify na 500 zł. Wow. Także będziecie chcieli sobie coś wynająć, to będziecie mieli 5 stówek do wykorzystania na dowolny sprzęt. W ogóle nie wiem gdzieś, czy żeby też nie umknęło, to jakby wasza piątka była wyselekcjonowana z 123 zgłoszeń
No więc to już sam fakt wejścia do tej piątki, które te zgłoszenia wszystkie przeglądaliśmy. Dobrze panowie, dziękuję i widzimy się na różnych rzeczach. Dzięki, dobra. Cześć, ciao, hej. No i ta przygoda w tym momencie niestety się kończy, bo powiem wam, że jaram się bardzo mocno, jestem ciekaw waszych komentarzy. Koniecznie dajcie znać, który film uważacie za najlepszy. No i przede wszystkim sprawdzajcie te filmy, link oczywiście w opisie. Ja z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pomagali mi przed nagrywkami, w dniu nagrywek i po nagrywkach. Tutaj muszę wyselekcjonować Paulinę, Daniela, Mateusza i Kubę, którzy pomagali niesamowicie i bez tych ludzi po prostu ten odcinek by nigdy nie powstał. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. No i liczę, że to nie ostatni tego typu challenge.